Dzień dobry. Zmierzwiona taka. O, jeszcze mam kwiaty głogu na włosach, bo łaziłam w tych krzakach głogowych, ale na końcu nagrałam to, co zamieściłam na początku, bo ja skonstatowałam, że przecież jeżeli ja ledwo co zdążyłam z tymi kwiatkami i to znalazłam jeszcze jeden biedny tylko krzak, który nie opadł, to może już ten głóg u Was przekwitł i po co ja robię ten film? Ale potem sobie pomyślałam, że tak, może u niektórych jest chłodniej i głóg jeszcze kwitnie. Może niektórzy mają zrobioną nalewkę z głogu, to sobie ją połączą z nalewką na przykład z konwali i też będą mieli fajne lekarstwo. A może po prostu wykorzystacie to w przyszłym roku. Więc tak czy inaczej nagrywam. Kogo to interesuje, to serdecznie zapraszam. No a za chwilę zacznie się wszystko od początku, tak jak to miało być i tak jak zostało nagrane. No, to pozdrawiam. Znaczy, zapraszam do oglądania, chciałam powiedzieć. No. Hej, hej, dzień dobry, dzień dobry. Mam koszyczek, mam dolarka, mam lasek, czyli mam wszystko, co mi jest do szczęścia potrzebne w tym lasku. Dlatego, że dzisiaj wybrałam się, no właśnie, nie wiem jak to będzie, bo kwiaty głogu mi zmokły. Dzisiaj jest taki bardziej słoneczny dzień po tych deszczach. Zobaczę, czy wszystkie nie opadły, bo w jednym lasku opadły. Ale przyszłam tutaj na rekonesans zobaczyć, czy nie opadły. Przyszłam zobaczyć, czy jest konwalia. I będę robiła dzisiaj nalewkę z głogu i konwali dla cudowności mojego serca i nie tylko, bo wszystkich zaprzyjaźnionych serc również. No, potem jak przyjdzie jesień, burza znowu, to muszę iść szybko. Potem jak przyjdzie jesień, to doładuję tam jeszcze owoców głogu i będzie nalewka, że aż hej. Kto wie, może jeszcze serdecznik tam wpadnie, ale zobaczymy, zobaczymy. Póki co idę po głóg, kwiaty głogu i konwalie. To do zobaczenia za chwilę. No słabo to widzę, kochani, ten głóg. No zobaczcie, no właśnie takie ściemniałe od deszczu, opadłe. Szukam dalej, może coś znajdę. Ale przynajmniej tu słabo, tu już widzicie? Żeby się tego nie przewróciła. Tu już śliwa tarnina, bo ona się tutaj miesza z tym głogiem. Zawiązuje owocki. Tu, małe śliweczki, widzicie? Natura jest super. Dobra, idziemy dalej. Gdzie mój pies? Ach, tam. O, mucha mi wpadła do oka. Trudno. Widzicie konwaliowe pole? Widzicie pole konwaliowe? Czekajcie, może zbliżę Wam jedną. O. Gdzie jesteś następna konwalio? Tu, czekajcie. Przejdę dalej. Zobaczcie. To jest całe konwaliowe nasze pole. I stąd ja pozbieram trochę konwali. Nie za dużo, bo w nalewce nie może być ich za dużo, bo konwalia jest jednak niebezpieczna przez te alkaloidy, które w sobie ma. Ale o, dąbrówka. Coś ten wysyp dąbrówki po lasach jest. No to co? To zabieram się za zbieranie. No dobrze, to póki co w koszyczku znalazła się tylko konwalia i to nie za dużo, bo jak mówię, nie jest potrzebne. Niech one sobie tam rosną. No ale zobaczcie, to wszystko konwaliowe pole, tylko że one już albo przekwitły, albo nie kwitły, nawet nie przekwitły, bo ja tutaj nie widzę w nich tych kwiatostanów. Bardzo nieliczne kwiatostany, czyli konwalia w tym roku może przemarzła, bo no nie kwitła tak intensywnie. Tutaj było biało zawsze, a teraz nie. Widać, które są przekwitnięte, a widać, które w ogóle nie kwitły. O, tu bardzo wiele w ogóle nie kwitło. To są oczywiście też nowe, ale nie kwitło. No dobrze, czyli tak, jest konwalia, nie ma głogu,
Ale pójdziemy sobie jeszcze w to inne miejsce. Może tam się ostało, bo wczoraj widziałam takie piękne te kwiaty. I jeszcze mówiłam, rozmawiałam z moją mamą przez telefon i mówiłam, patrz, tutaj takie piękne jeszcze te kwiaty się ostały, a myślałam już, że nici ze zbioru kwiatów Głogu. No a dzisiaj, no nie ma. Czekajcie, bo może byście chcieli sobie na mnie popatrzeć. O, tutaj trochę więcej tych kwiatków, ale też mało. Czeka, bo nie co pancia robi, a pancia zrywa konwalię jeszcze. Bo wiecie co? Tu na niektórych są dopiero zawiązki, tak jak na tej. A niektóre tam już były przekwitłe, a na niektórych zawiązki. Więc ja nic z tego nie rozumiem. Może one po prostu będą później w niektórych miejscach kwitły. No ale już w zasadzie powinno być po konwali. No dobra. Co ja tam się będę wymądrzać? No te tutaj na przykład to mają dopiero zawiązeczki kwiatków. No ale też co któraś. No to nie jest fajne. Ale się rozsiały. W zeszłym roku akurat tu, w tym miejscu ich aż tak dużo nie było. A teraz się pięknie rozsiały. Czekajcie. Pamiętajcie tylko proszę, że do takiej nalewki my stosujemy ziele konwali. Ziele, czyli kwiaty, łodygę i liście. To jest właśnie w nomenklaturze fitoterapeutycznej ziele. Czasami mówicie, pani tam wzięła kwiatki, a mówiła pani, że ziele. No bo ziele to jest właśnie, zresztą jak macie na torebkach na przykład, to możecie mieć sam kwiat, czegoś tam kwiat, habrabławatka czy kwiat na włoci, ale możecie również mieć ziele na włoci. Wtedy to będzie kwiat na włoci razem z liśćmi na włoci, tak? Czy ziele w rotyczu, to będzie kwiat w rotyczu razem z liśćmi i z łodygą, a najbardziej to tam będzie najwięcej to tej łodygi. No nie oszukujmy się, bo ona robi ciężar. Natomiast możecie sam kwiat, owszem, ale jeżeli słyszycie ziele, to jest łodyga, liście i kwiat. Jeżeli dostanie się trochę kłącza tam z konwali komuś do tego materiału roślinnego, to nie musicie się obawiać, bo to też można wykorzystać. Natomiast proszę bezwzględnie, czekajcie, zejdę z tego słońca. Proszę bezwzględnie wystrzegajcie się owoców, czyli tych czerwonych kulek takich, które są po kwitnieniu konwali. Robiłam dla Was kiedyś film, pokazywałam. Te kulki są stosunkowo rzadkie, ale chrońcie dzieci przed nimi i przede wszystkim Wy ich nie zbierajcie. Niech Wam do głowy też nie wpadnie, jak macie kulki Głogu, żeby kulki konwali też tam włożyć. Nie, bo one są bardzo, bardzo, bardzo trujące. Tych kulek nie zbieramy. No. Słuchajcie, mam szczęście, bo znalazłam jeszcze tutaj taki kwitnący, piękny głóg z resztkami z owoców z zeszłego roku. I ja go sobie właśnie teraz pozrywam. No dobrze, to widzimy się za chwilę, a ja się zabieram do zrywania. Dobrze, że go tutaj naszłam. No kochani, zbierałam, ale wiecie co? No jak zwykle Kasia gapa. A tak chodziłam i przed tym deszczem mówię, jutro pójdę sobie na kwiaty Głogu. I 4 dni padało non-stop. I one już mi bardzo oblatywały, więc pójdę sobie jeszcze do tamtego innego miejsca, bo tam jest takie zacienione i one tam mogły zacząć później kwitnąć. Ale no zobaczcie, czy to nie jest przecudne? Przecudny widok? No przecudny po prostu. Przecudny nawet bym powiedziała. No, to do zobaczenia za chwilę. No dobrze. I słuchajcie, mam te kwiatki Głogu. Zostaliśmy w tym lesie, bo Doliś lubi ten lasek. Nie chciało mi się już kilometry iść. A pomyślałam, że też mam takie tutaj wyściełany ten koszyczek taką folijką, więc jak przyjdziemy do domu, to wyrzucę to na papier, pozwolę robaczkom wyspacerować i zgarnę to wszystko do słoika. To, że ja mam tutaj trochę listków, to nie ma żadnego problemu, bo cały głóg, liście też mają właściwości fitoterapeutyczne. Powybieram je oczywiście, ale jak się trochę dostanie, to też się nic nie stanie. No dobrze. I to jeszcze chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że nikomu z Was nie przychodzi do głowy, żeby myć kwiaty Głogu, no bo na nich jest tyle dobroczynnych substancji, w pyłkach między innymi, że jak Wy nakarmicie kanalizację tym, to jest bez sensu.
Natomiast jeżeli się boicie zanieczyszczeń, jakiegoś piasku, to idźcie po prostu sobie po porannej rosie, jak natura zrobi roślinom naturalny prysznic. No, pozdrawiam. No i proszę. I teraz przyjechaliśmy do domku. Bierzemy nasze konwaliowo-głogowe, kwiatowo-konwaliowo-głogowe zbiory. No i będziemy się nimi teraz zajmować. I ja Wam wszystko znowu pokażę krok po kroczku. Po pierwsze wysypałam wszystko na papier i spryskuję spirytusem trochę, żeby w nalewce zazwyczaj spryskujemy, żeby uaktywniły nam się związki czynne, ale przecież w nalewce tego spirytusu jest aż nadto. Natomiast ja spryskuję dlatego, żeby łatwiej pozbyć się wszystkich domowników tutaj z tych roślin. Troszeczkę tak wstrząsnę i czekam z 15 minut, aż oni się wszyscy wyprowadzą z własnej, nieprzymuszonej woli. No i teraz, kochani, szybciutko zrobię to też poza kamerą, żeby tutaj się z tym nie boksować, ale bierzemy słoik, jaki tam chcecie i nakładamy do niego nasz materiał roślinny. Ja robię tak, 3/4 słoika kwiatków, no może nie, trochę więcej niż połowę kwiatków głogu, za chwilę pokażę Wam ile, i dopełniam do 3/4 zieleń konwali. No to zabieramy się. O proszę, tyle. Jak jest słoik, to tak trochę ubiłam i jest ich tyle. I teraz dołożę konwali. Wiecie co, ja się nie certolę. Ludzie, co innego takie przepisy, jak na przykład krople do oczu, tak? Z glistnika jak robiłam. Ale to jest nalewka i ludzie tutaj robią jakieś cuda, wianki, a to. Traktują to, jakby to miało życie, jakby to miała być sprawa życia i śmierci, że się dostanie kawałek gałązki, albo trochę listka, albo nie tak utniemy, albo nie tak przytniemy, albo nie tak zalejemy. Gdzie tam? Kto by się kiedyś tym przejmował? Babcia wkładała do słoika, nalewała spirytusu i dobra jest. I ja tak samo. Wkładam te kwiatki, które zerwałam. Zobaczcie, jakie miałam oko. Wkładam je. Dołożę teraz konwali. Czekajcie. O, proszę bardzo. Tu było pół słoika głogu i taka jedna warstewka, 3-4 centymetrowa, żeby w sumie było 3/4. Widzicie? O, taka jedna warstewka. Nie wzięłam całych tych konwali, które zebrałam. Część mi zostało, więc położyłam sobie tutaj do wazonika i jest. A to zaleję teraz spirytusem. Uwaga! No i co ja tutaj teraz mam? Ja mam tutaj spirytus. I teraz, jak wiele razy Wam mówiłam, są takie badania, które udowodniły, że ten spirytus 60-70%, bliżej 70% etanolu, jest spirytusem, który najlepiej ekstrahuje wszystkie związki z roślin. Dlatego, że alkohol jest takim uniwersalnym ekstrahentem, który rozpuszcza zarówno związki rozpuszczalne w wodzie, jak i rozpuszczalne w tłuszczach. Jeżeli będziemy mieć 40%, to może się zdarzyć, że nam niektóre w tłuszczach rozpuszczalne się po prostu nie rozpuszczą, bo będzie oczywiście więcej wody. A jeżeli będziemy mieć zbyt mocny, to nam się zetnie nam się materiał roślinny i roślina w ogóle nam niczego nie da nam tego całego dobra, które ma w sobie. Więc ten 60-70 nie na darmo nalewkowy jest właśnie taki. I musicie sobie, jeżeli macie taki spirytus, na przykład kupiony 95-90, tam nie wiem ile są, 7-8, to musicie, w internecie są takie kalkulatory, ile trzeba go wziąć, i ile wody, żeby otrzymać 60-70%. Ja mam taki litrowy słoik i ja mam tutaj już na oko robię. To znaczy ja wiem, że ile to tam ma być tego spirytusu, a ile dodać wody, żeby, to są takie, ja już mam tę linię w oku, ale Wy sobie na pierwszy raz zróbcie, możecie sobie nawet taki słoik przeznaczyć i zrobić sobie linię na nim, gdzie jest, do ilu trzeba dodać i po prostu potem za każdym razem wykorzystywać do mieszania spirytusu 70%. No i jak już namieszam w tym,
A jeżeli mogę Wam z doświadczenia powiedzieć, to używajcie, zróbcie to tak, że nie zalewajcie zimną wodą tego spirytusu, bo on może Wam zmętnieć i zrobić się tak jak mleko. Pewnie macie takie doświadczenia, ja też. A najlepiej jest jak zrobić? Zalać gorącą, gotującą wodą i zakręcić słoik, żeby gdzieś tam nie parował ten spirytus, nie ulatywał. Więc jeżeli... Dolarek! Nie zakłócaj ciszy. No, dziękuję. Więc jeżeli zalejecie tą gotującą, to po pierwsze Wam nie zmętnieje, a po drugie będzie taki ciepły i wtedy jak tym ciepłym zalejecie materiał roślinny, to nawet lepiej. No więc zalewam. Czekajcie. No i zalałam, bo próbowałam to zrobić na wizji, ale tą jedną ręką, to wiecie, mi jest utrudnione. Ja bym musiała mieć jakiś statyw, nie mam, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Więc zalałam, jeszcze musiałam trochę dorobić tego spirytusu, bo to było więcej niż litr potrzeba, więc dorobiłam jeszcze trochę, zalałam, teraz zamknę, wstrząsnę i zaraz do Was wracam. No i bardzo proszę, mamy nalewkę. Chyba doleję trochę jeszcze spirytusu, bo po wstrząśnięciu, a robimy to dlatego, żeby po prostu w każde miejsce dostał się ten spirytus, tak? I żeby nie było tam powietrza. No to się okazało, że jeszcze jest trochę do brzegu, więc dołożę. No i odstawię to na ile? No minimum 14 dni, no ale przecież u mnie to stoi tygodniami, czasami. Potem to odcedzam. Mam pyszną nalewkę. Czasami nawet to stoi tak długo, że potem do większego słoja to zlewam razem z owocami głogu, no bo mam zapasy z zeszłego roku, ale można też zlać i potem pomieszać osobno. A pamiętajcie, że jeżeli chcecie potem to stosować, to nie stosujemy tego szklankami, tylko profilaktycznie, bo jeżeli ktoś jest chory, no to zalecam tutaj poradę lekarską i udanie się do lekarza, a nie eksperymentowanie na własną rękę, jeżeli ktoś jest poważnie chory, ale w celach profilaktycznych 10 kropelek dziennie, 10, 15, 20 kropelek dziennie, kropelek, to jest super sposób, żeby i dla nas prewencja przeciwko wszelkich problemów związanych ze sercem. Więc jeżeli tak będziecie robić, to możecie mieć złamane serce tylko z powodów miłosnych, a na pewno nie z powodów zdrowotnych. Bardzo mi miło było dzisiaj się z Wami spotkać. Mam nadzieję, że taka nalewka przyda Wam się i będziecie ją robić i będziecie ją stosować. Serdecznie Was ściskam i do następnego razu. Pa!